tym filmie chciałbym zaprezentować podstawowe możliwości aplikacji Power BI Desktop i utworzenie pierwszego raportu. Zazwyczaj przyjmuje się, że wykorzystanie programu Power BI Desktop odbywa się w następujących 4 etapach. W etapie pierwszym dokonujemy połączenia ze źródłem danych. W etapie drugim dokonujemy edycji i transformacji danych do pożądanej postaci. Etap trzeci to budowanie modelu danych, czyli odpowiednie ułożenie tabel i powiązanie ich relacjami, a także wykorzystanie mechanizmów obliczeniowych. I 4. etap to budowa raportów za pomocą określonych wizualizacji. Każdy z tych etapów ma złożony charakter, dlatego dzisiaj w dużym uproszczeniu pokażemy sobie tylko etap pierwszy i etap 4, czyli połączenie ze źródłem danych, jakim w naszym przypadku będzie plik Excela przechowujący informacje, i zbudowanie określonych wizualizacji, zbudowanie raportów w oparciu o dane pochodzące z tych tabel. Zanim przejdziemy do wykonywania poszczególnych działań, zanim pokażę, w jaki sposób należy korzystać z określonych funkcjonalności, przełączmy się na początek do arkusza Excel i do tego pliku, który zawiera informacje, na podstawie których będziemy budowali nasze wizualizacje. Przełączyłem się do arkusza Excel i nasza tabela wygląda w sposób następujący. Począwszy od pierwszej kolumny: identyfikator zamówienia, region, kraj, produkt, dystrybucja, priorytet, a także data zamówienia, data wysyłki oraz ilość produktów, cena zakupu i cena sprzedaży. Na podstawie tych informacji będziemy budowali nasz pierwszy raport. Zgodnie zatem z założeniami, naszym pierwszym krokiem będzie uruchomienie aplikacji Power BI Desktop. I tak wygląda ekran startowy tejże aplikacji. W pierwszym kroku wybieram opcję Get Data. To spowoduje pojawienie się określonego okna dialogowego, w którym mamy do wyboru wiele różnych możliwości połączenia się ze źródłem danych. My wybieramy opcję Excel, wybieramy przycisk Connect, w polskiej wersji językowej będzie to zapewne Połącz, i odnajdujemy plik Excela, w którym znajdują się nasze dane. W moim przypadku plik nazywa się Dane pierwszy raport i znajduje się na pulpicie. Zaznaczam ten plik i wybieram przycisk Otwórz. W pierwszym kroku po lewej stronie widzimy skoroszyt, który nazywa się Dane pierwszy raport i wszystkie możliwe arkusze, które znajdują się w tymże skoroszycie. W naszym przykładzie mamy tylko jeden arkusz, który nazywa się Dane. Zaznaczam ten arkusz i po prawej stronie widzimy podgląd naszej tabeli, który wygląda tak samo jak plik Excela, który przed chwilą oglądaliśmy. Tutaj na dole mamy 2 bardzo ważne przyciski. Przycisk Load, załaduj, umożliwiający bezpośrednie pobranie danych do Power BI Desktop. Gdybyśmy jednak chcieli te dane oczyszczać, modyfikować, zmieniać ich charakter, wtedy wybralibyśmy przycisk Transform Data, ale o tym będziemy mówili później. Na razie wybieram przycisk Load. Dane są ładowane do programu Power BI Desktop i gdzie one się znajdują. Powiedzmy sobie teraz 2 słowa o tym, jak ten program jest skonstruowany. Najważniejsze 3 elementy znajdują się tutaj po lewej stronie, gdzie pokazuję myszką. Mamy sekcję raportów, która jest obecnie pusta, ponieważ nie zbudowaliśmy żadnej wizualizacji. Mamy sekcję danych, data, gdzie znajdują się nasze wszystkie tabele załadowane do modelu. W naszym przykładzie, po prawej stronie to widać, znajduje się tylko jedna tabela, która nazywa się dane, i takie informacje w tejże tabeli się znajdują, o czym za chwilę. I w końcu trzecia zakładka po lewej stronie, trzecia sekcja, która nazywa się model, w której tworzymy model danych za pomocą relacji. W tym przykładzie, ponieważ mamy tylko jedną tabelę, nie będziemy tworzyli modelu danych, przejdziemy za chwilę od razu do wizualizacji. Dodajmy jeszcze, że dla każdej z tych sekcji, o których mówiłem, a więc dla sekcji modelu, dla sekcji danych i dla sekcji
raportów mamy określoną wstążkę z konkretnymi funkcjonalnościami, a także po prawej stronie pewne właściwości i narzędzia. Tak to wygląda dla sekcji modelu. Przełączę się teraz do sekcji danych, tam gdzie znajdują się tabele. Zmieniła się wstążka, zmieniły się przyciski na paskach narzędzi, zmieniły się określone elementy po prawej stronie i tak samo będzie dla sekcji raportów. Zmienia się wstążka, zmieniają się przyciski na paskach narzędzi, mamy nowe funkcjonalności, modelowanie, wygląd, wstawianie, a po prawej stronie znajdują się nasze wizualizacje, a także określone opcje. Przełączmy się zatem z powrotem do naszej sekcji z danymi, data, i powiedzmy sobie kilka słów o tym, jak program Power BI interpretuje te informacje, jakie nadaje im typy. Jeżeli klikniemy na przykład na kolumnę kraj, to widzimy w narzędziach kolumn nazwę tego pola kraj oraz typ, jaki został rozpoznany przez Power BI. Jest to typ tekstowy. Jeżeli klikniemy natomiast na cenę zakupu, to podobnie po lewej stronie widzimy nazwę tego pola, widzimy także jaki jest typ danych i także widzimy jaki format przyjmuje Power BI dla tych informacji. Przyjmuje format ogólny. Ja zamienię cenę zakupu na format walutowy, currency. Domyślnie formatem walutowym jest format dolarowy. Z tej listy rozwijanej z dolarem możemy to zmienić. Są wszystkie waluty świata, a wybierzmy euro. I automatycznie format walutowy euro został przypisany do całej kolumny cena zakupu. Teraz cena sprzedaży. Analogicznie zmienimy ten format na walutowy currency i z listy rozwijanej wybierzemy euro. Tutaj także określamy ilość miejsc po przecinku. Domyślnie program Power BI nadaje 2 miejsca po przecinku. Przejdźmy teraz do tego, co jest widoczne po prawej stronie. Widzimy tutaj naszą tabelę dane, a także widzimy pola naszej tabeli, które są ułożone alfabetycznie. Nie są ułożone w takiej kolejności jak kolumny w naszej tabeli, tylko alfabetycznie. Co więcej, do określonych pól przypisane są pewne symbole. Symbol Sigmy jest przypisany do takich pól, które Power BI uważa za pola wyliczeniowe. To znaczy pola, wobec których będzie można zastosować określoną funkcję agregacji. Domyślnie jest to funkcja sumy, co widzimy tutaj na tej liście rozwijanej. Moglibyśmy tą funkcję zmienić na average, średnią, minimum, maksimum i tak dalej. Na razie zostawmy. Ważne jest to, żeby zapamiętać, że jeżeli przy nazwie pola występuje symbol Sigmy, to Power BI traktuje to jako pole obliczeniowe, pole w stosunku do którego możemy stosować określone funkcje agregujące. Analogicznie, jeżeli przy nazwie pola występuje kalendarz, oznacza to, że Power BI traktuje to jako datę, co jest bardzo ważne dla funkcji czasowych i potem dla przeprowadzania analiz według określonych kryterium czasowych. Mamy jeszcze tutaj 2 pola, które odnoszą się do informacji geograficznych. Kraj i region. Chciałbym, aby Power BI potraktował te informacje jako informacje geograficzne i zmienimy im w tym celu kategorię. Zaznaczę kraj. Widzimy, że kategoria danych, data category, jest uncategorized, czyli bez żadnej kategorii. Rozwijam i dla kraju wybieram opcję country w polskiej wersji językowej kraj, co powoduje, że przy nazwie tego pola pojawia się charakterystyczny globus. Jeszcze region w ten sam sposób. Rozwijam listę rozwijaną i u mnie region to nic innego jak kontynent. W ten sposób dokonaliśmy wstępnej analizy typów danych, które znajdują się w naszej tabeli, to znaczy do ceny zakupu i ceny sprzedaży dodaliśmy format walutowy, natomiast kraj i region wskazaliśmy, że są to określone dane geograficzne. Spróbujmy zatem teraz zbudować naszą pierwszą wizualizację. Przełączam się do sekcji raportów, która obecnie jest pusta i spróbujemy pokazać,
jak zachowują się poszczególne wizualizacje. Po prawej stronie widzimy fields pola, czyli pola, które znajdują się w naszej tabeli, a także obok wizualizacje, czyli różnego rodzaju wykresy i diagramy, które będą ilustrowały nasze informacje. Podstawowy wykres grupowany kolumnowy, po angielsku Cluster and Column Chart. Wybieram taką wizualizację. W dolnej części mam 3 zakładki. Zakładkę Fields, zakładkę Format i zakładkę analityczną. Nas na razie będą interesowały te dwie pierwsze. Pierwsza służy do tego, żeby poprawnie zbudować wizualizację, a druga służy do tego, żeby ją odpowiednio sformatować. Najpierw spróbujmy zbudować naszą wizualizację. Co my tutaj mamy pod spodem? Axis, czyli osie, legenda, wartość i inne elementy. Te 3 pierwsze są dla nas najważniejsze. Jeżeli chodzi o wartość, spróbujmy przeanalizować, jak kształtowała się ilość sprzedanych produktów. Pole ilość przeciągnę do pola wartość. To, co się pojawia na naszej wizualizacji, jest to wykres kolumnowy, który obrazuje ilość w milionach sprzedanych produktów dla wszystkich krajów, dla wszystkich regionów. Jest to suma całkowita. Jeżeli chcielibyśmy teraz to rozbić na przykład na regiony, to pole region przeciągam do pola osi i widzimy, że na wizualizacji, na naszym wykresie kolumnowym pojawiły się te regiony, które występują w naszej tabeli, a w naszej tabeli występują 3 regiony: Europa, Azja i Północna Ameryka. Tak wygląda nasza pierwsza wizualizacja. Co można z nią zrobić? Jeżeli najadę na wizualizację myszką, wcisnę lewy przycisk myszy, mogę ją dowolnie przesuwać. Za pomocą uchwytów mogę tą wizualizację zwiększać bądź zmniejszać. Jeżeli chcemy pracować tylko na jednej wizualizacji, możemy przejść do trybu fokusa. Po kliknięciu na tej strzałce cały raport wypełni się naszą wizualizacją, to znaczy będziemy tylko na niej pracować, a w momencie, kiedy zostanie ona odpowiednio zmodyfikowana, odpowiednio sformatowana, możemy kliknąć przycisk Back to Report, powrót do raportu i w ten sposób widzimy naszą wizualizację na tle całego raportu. Kolejny element, o jakim należy powiedzieć, to pole legendy, które pozostaje puste. Jeżeli to pole wypełnimy odpowiednią informacją, wtedy nasz wykres odpowiednio się zmieni. Spróbuję przeciągnąć pole priorytet do legendy i proszę zobaczyć, co się stało. Wykres kolumnowy został odpowiednio zmodyfikowany. Teraz na tym wykresie widzimy nasze regiony, Europę, Azję i Północną Amerykę, ale także według priorytetów, które w naszej tabeli występują w liczbie 4. Priorytet bardzo wysoki, niski, normalny i wysoki. Proszę zwrócić uwagę, że nasz wykres jest zaznaczony. W momencie, kiedy w opcjach wizualizacji zmienię typ wykresu, na przykład na wykres słupkowy, to zmieni się ten element, który jest zaznaczony. Jeżeli chciałbym wrócić do mojego wykresu kolumnowego, mogę się przełączyć bądź cofnąć tą operację. Gdybyśmy chcieli wstawić nową wizualizację, nowy wykres, należałoby kliknąć w polu raportu, tak aby nasz pierwszy wykres nie był zaznaczony i dopiero wtedy wybrać nową wizualizację. Przejdźmy teraz do prostych elementów formatu wykresu. Ja tą wizualizację drugą, którą wstawiliśmy, usunę za pomocą klawisza Delete i zaznaczę naszą pierwszą wizualizację, nasz wykres kolumnowy. Przełączam się tutaj z opcji Fields na Format, czyli wybieram tą ikonę wałka i widzimy, że znajduje się tutaj wiele różnych opcji, które umożliwiają formatowanie naszego wykresu. Zacznijmy od rzeczy najprostszej. Data Colors, czyli kolory naszych kolumn. Rozwijając listę, możemy wybrać dowolny kolor. Możemy także wybrać Custom Color, czyli wybrać taki kolor, który nam odpowiada. W ten sposób zmieniamy kolory na naszym wykresie. Ważną opcją formatowania, którą często wykorzystujemy, jest także Data Labels. Włączmy ją z Off na On, przełączymy się, rozwiniemy
i widzimy, jakie mamy tu elementy. Mamy kolor, na przykład weźmiemy kolor czarny. Widać, jak to się zmienia na wykresie, ale przede wszystkim widzimy, w jaki sposób jednostki mają zostać wyświetlone. Domyślnie jest wybrana opcja automatyczna. Możemy wybrać żaden, czyli none. Wtedy wartości wyświetlane są w taki sposób, w jaki przechowywane są w tabeli, ale możemy wybrać na przykład 1000. Wtedy będą 1000 z charakterystyczną literą K lub miliony. Wybierzmy sobie 1000 i widzimy, jak te wartości zmieniają się na wykresie. Mamy także listę rozwijaną dotyczącą legendy i na przykład pozycję legendy, domyślnie na górze, ale może chcielibyśmy, aby była na środku po prawej stronie. W ten sposób zmieniamy format naszego wykresu. Jak widać, tych opcji jest tutaj dużo. Ja zachęcam do tego, żeby sobie je rozwijać i eksplorować, włączać, wyłączać, zobaczyć, jak zachowują się poszczególne elementy formatu, czyli elementy, które wpływają na wygląd naszego wykresu. Powiedzmy sobie teraz troszkę więcej o naszych wizualizacjach, które znajdują się tutaj po prawej stronie, czyli o różnych typach wykresów i diagramów. Wybrana nasza wizualizacja jest zaznaczona i jest to wykres kolumnowy. Mamy także tutaj w pierwszym rzędzie inne typy wykresów, także wykresów kolumnowych. Na przykład wykres kolumnowy skumulowany wartościowy. To powinniśmy pamiętać z Excela, w jaki sposób działają wykresy klasyczne i wykresy skumulowane wartościowe. Ten jest skumulowany wartościowy, a tutaj mamy skumulowany procentowy. Odpowiednio moglibyśmy zamienić naszą wizualizację na wykres słupkowy, skumulowany wykres słupkowy i skumulowany wykres procentowy. Poniżej znajdują się inne typy wykresów, na przykład wykres liniowy, wykres warstwowy, klasyczny wykres kołowy. Inny typ wykresu mógłby wyglądać w ten sposób. Nasze dane możemy także zaprezentować w postaci tabeli czy w postaci tabeli przestawnej. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z niestandardowych wizualizacji, wybieramy tutaj opcję importu niestandardowych wizualizacji. Możemy je zaimportować z pliku, jeżeli mamy już takie przygotowane, a jeżeli nie, to korzystamy z biblioteki, w której znajduje się wiele różnych wizualizacji. Tutaj mamy kategorię tych wizualizacji, a po prawej stronie widzimy podgląd i opis. Poprzez wciśnięcie przycisku Add możemy dodać niestandardowe wizualizacje i wykorzystywać je w naszym raporcie. Należy także powiedzieć, że każda wizualizacja ma swoje określone elementy, które znajdują się tutaj w sekcji pola. Najczęściej mamy oś, legendę, wartość, inne mniej istotne elementy, ale to się może zmieniać. Na przykład dla wykresu słupkowego będzie to wyglądało w taki sam sposób, natomiast już dla tabeli przestawnej proszę zwrócić uwagę, że te elementy się zmieniają na wiersze i kolumny. Także wizualizacje tutaj w sekcji pola mogą się nieznacznie od siebie różnić i takie przełączanie się pomiędzy jedną a drugą wizualizacją nie zawsze będzie działało poprawnie. Należałoby ręcznie dostosować czy zmienić określone elementy. Na koniec powiedzmy sobie o ulubionej wizualizacji użytkowników, jaką niewątpliwie jest mapa. W aplikacji Power BI Desktop standardowo mamy udostępnione dwa rodzaje map, mapę i mapę z wypełnieniem. Chciałbym teraz wstawić prostą mapę, ale w tym celu muszę odznaczyć nasz wykres kolumnowy, tak aby ta wizualizacja nie została zamieniona na mapę. W tym celu klikam lewym przyciskiem myszy na naszym raporcie i wybieram mapę. Pojawia się mapa w naszym raporcie i ma następujące informacje w sekcji pola. Lokacja, legenda, szerokość geograficzna, długość geograficzna i wielkość. Przypuśćmy, że do lokacji przeciągnę nasze pole region. Pojawia się mapa świata i już widać zaznaczoną Amerykę Północną, Europę i Azję. Taka mapa czy taka wizualizacja nam jeszcze nic nie mówi. Przeciągnijmy do pola wielkość, ilość sprzedanych produktów. Teraz już informacje na mapie różnią się od siebie. Widzimy, że w Europie sprzedano najwięcej produktów, ale żeby mapa była jeszcze bardziej przejrzysta, żeby ta wizualizacja pokazywała nam informacje w sposób ciekawszy, przejdę do formatowania i zmienię rozmiar tych kółek, czy jak widzimy tutaj bubbles z języka angielskiego oznacza bańki. Powiększymy
nasze bańki w ten sposób i widzimy, jak zmieniła się wizualizacja. Jeżeli najedziemy teraz na Europę, widzimy, jaka była ilość sprzedanych produktów na Amerykę Północną i na Azję, ale już dzięki tej wizualizacji widzimy, że najwięcej produktów sprzedano w Europie, następnie w Azji, a najmniej w Ameryce Północnej. Kolejny element naszej mapy to pole legenda, które tutaj pozostaje puste. Przeciągnę do pola legenda dystrybucję. W naszej tabeli mamy dwa rodzaje dystrybucji, offline i online. Przeciągnijmy i zobaczmy, co się stanie. Nasze wykresy, które znajdują się na mapie, zostały podzielone na dwie części, ponieważ dystrybucja może odbywać się offline albo online. Jeżeli najedziemy na jeden fragment wykresu, widzimy, jaka była ilość sprzedanych produktów offline, jaka była ilość sprzedanych produktów online. Kolejny element, o którym należy powiedzieć, to zamiana regionu na państwo. Jeżeli z naszej lokacji usunę region, zaznaczę kraj i przeciągnę do lokacji, to widać, że mapa jest nieczytelna, dlatego że w naszej tabeli znajduje się dużo różnych państw. Co możemy z tym zrobić? Po pierwsze, należałoby zmniejszyć rozmiar naszych baniek. Najeżdżam na format, bubbles i zmienimy rozmiar. Dalej możemy przyjąć, że mapa nie jest specjalnie czytelna. Chcielibyśmy zobaczyć tylko określone, wybrane informacje. Jednym ze sposobów będzie zastosowanie filtra, tak aby na mapie pokazane były tylko te kraje, w których była najwyższa sprzedaż. Przyjmijmy, że chcielibyśmy zobaczyć 10 państw, w których najwięcej sprzedano produktów. W tym celu należy rozwinąć kolejną zakładkę, która znajduje się tutaj po prawej stronie, czyli tak zwany panel filtrów. Klikam na strzałkę skierowaną w lewo, otwiera się panel filtrów. My chcielibyśmy przefiltrować według państw. Rozwijam listę rozwijaną i mamy tutaj kilka elementów. Wybrane jest filtrowanie podstawowe. Możemy wybrać Albanię, Andorę, Armenię, Austrię, Bangladesz. W ten sposób mapa jest automatycznie dostosowywana. Wybiorę opcję Select All, tak aby ponownie zobaczyć wszystkie kraje na naszej mapie. Zmienimy teraz rodzaj filtrowania. Rozwinę listę rozwijaną i mamy tutaj trzy możliwości. Advanced Filtering, czyli zaawansowane filtrowanie, Basic Filtering i Top N. My wybierzemy opcję trzecią, Top N. Mamy tutaj kolejną listę rozwijaną, czy wybieramy wartości najwyższe czy najniższe, a więc Top i Bottom. My wybieramy opcję Top. Wpiszemy 10, to znaczy, że na mapie ma być pokazane tylko 10 państw, które dokonały największej ilości sprzedaży. Dlatego teraz pole ilość należy przeciągnąć tutaj do pola by value, czyli według określonej wartości, w naszym wypadku według ilości. Wciskamy przycisk Apply Filter i w ten sposób na mapie widzimy tylko 10 państw, tych państw, w których dokonano największej ilości sprzedaży. Dodajmy jeszcze na koniec dwie wizualizacje do naszego raportu. Pierwszą z nich będzie mapa drzewa. Tak ona wygląda. Do pola grupa przeciągnę kraj, a do pola wartości przeciągnę ilość. Taka mapa drzewa jest bardzo mało czytelna, dlatego zastosuję filtr taki sam, jak zastosowałem do mapy, czyli według kraju, rodzaj filtra Top N, 10 państw i ilość przeciągam do pola by value. Wciskam przycisk Apply Filter. W ten sposób na mapie drzewa widzimy 10 państw, w których sprzedano największą ilość produktów. Dodajmy sobie na koniec jeszcze matrix, czyli tabelę przestawną. Do wierszy przeciągnę region, do kolumn przeciągnę priorytet, a do wartości przeciągnę ilość. Tak wygląda nasza tabela przestawna i tak wygląda nasz raport, który składa się z 4 wizualizacji. Powiedzmy sobie, że te wszystkie wizualizacje są ze sobą powiązane odpowiednio. I jeżeli teraz najedziemy na dowolny element w dowolnej wizualizacji, to wszystkie filtry, które do tej pory zostały zastosowane, zostaną zastąpione poprzez ten filtr, który wybierzemy. Na przykład najadę na region Azja i wybiorę priorytet normalny. Automatycznie zmieniają się wszystkie wizualizacje. Najadę na region Europa i również wybiorę priorytet normalny. Widzimy, jak zmieniają się nasze wizualizacje. Także zmienia się mapa. Podobnie mogę najechać na mapę, kliknąć w odpowiednim miejscu, zmieniają się nasze wizualizacje. Jeżeli teraz chciałbym wrócić do moich pierwotnych ustawień, klikam na raporcie na białym tle i nasze 4 wizualizacje
wracają do swojej pierwotnej formy.